Proszę Państwa, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy w Trzyńcu po raz drugi. Z tej strony Paulina Klimek i witam podczas XTB KSW 111. Ze mną Jan Maszek, który naprawdę krwawo i nie ze swojej strony, tylko krwawo w kwestii rywala pokazał nam się dzisiaj tutaj na tej arenie hokejowej, ale oczywiście zostajemy przy naszych sportach walki bitewnych. Congrats on your debut. It was something fantastic. It was a bloody hell in the very first round. How do you feel? Oh, I feel good. A little tired, and I'm happy. This fight was very hard, but I don't know. In Czech, we will understand. Jo, Yeah. takže zápas byl těžký, teda hlavně po tom, co jsem si snažil dotáhnout tu gilotinu, tak pak jsem si celkem zatavil ruce, ale naštěstí jsem byl lépe fyzicky připraven a našel jsem tam ten druhý dech a vyhrál jsem, šlo to pak na moją stranu. To ja spróbuję po polsku, może będziesz mnie rozumieć. Powiedz mi, co myślisz o swoim przeciwniku? Te pierwsze dwie rundy nie były dla Ciebie łatwe, było dużo trudnych momentów, dużo prób poddań, niestety się nie udało. Co myślisz o swoim przeciwniku? Obrovský držák, tím bych mu taky chtěl poděkovat za zápas. Obrovský držák, fakt toho vydržel hodně. Tak nějak, nebylo to sice v plánu, ale tušili jsme, že nebudeme až takový kardio, takovou vytrvalost. Takže naštěstí pro mě, že to tak bylo a pak to šlo na moji stranu. No. Ale je to fakt držák a díky mu za zápas. To super zápas. Czy Twój kontrakt z KSW ma więcej walk? Będziemy Cię widzieć częściej? Ile walk masz w swoich papierach? Tak, já myslím, že to není tajný, mám více zápasovou smlouvu, ale samozřejmě záleží na KSW, jestli se jim můj výkon líbil a budou chtít, abych tady dál zápasil a budu jedině vděčný. Je to super zkušenost, kterou mi dali a jsem rád. My też jesteśmy bardzo zadowoleni z tej walki. Gratulujemy jeszcze raz. Děkuju moc. Dziękuję. Z tej strony nadal Paulina Klimek, proszę Państwa, trwa gala XTB KSW 111, jesteśmy w Trzyńcu. No i słuchajcie, waga ciężka rządzi się swoimi prawami, te prawa są bezlitosne, krwawe, to są trochę prawa dżungli. Ze mną jest Kacper Paczulski, który nie dość, że debiutuje w stylu spektakularnym i łokciami rozbija w drugiej rundzie Denisa Flintstona Górniaka, to jeszcze dokłada 5. zwycięstwo do zawodowej kariery. 4, 4-0. Serdecznie w takim razie gratuluję, przepraszam za pomyłkę. No i teraz opowiadaj mi, jak było. Super. Podobało mi się, dużo emocji, duża publika, duża klatka, w końcu doświadczony przeciwnik. Zajebiście. Czy frustrowało Cię jakoś, że ten Denis nie był złamany przez Ciebie w pierwszej rundzie, bo tam ilość kolan, która wleciała, ilość tych uderzeń sprawiła, że naprawdę mogło to się skończyć w pierwszej rundzie, a jednak przetrzymał to? No widać, jest twardszy niż myślałem. Twardszy niż myślałem. Myślałem, że mocniej mu obiłem ten korpus, że bardziej go trafiłem na mostek, wątrobę. No nie było tak. Musiałem coś innego wymyślić. No i plan B zadziałał. Jeżeli chodzi o łokcie w ground and pound, to raczej na treningach tych technik się za dużo, no z oczywistych względów nie trenuje, ale tutaj, jeżeli chodzi o walkę, siadło jak masło. Można ich używać, to jak najbardziej będę ich używał. Potężna broń, skuteczna jak widać, więc czemu nie stosować tego? No dobrze, to jeszcze jak siebie widzisz w organizacji KSW? No, ja chcę się rozwijać, tak jak już mówiłem wielokrotnie. Ja chcę się bić z najlepszymi, zobaczyć, gdzie jest sufit w tym MMA. Na co dzień ćwiczę z bardzo mocnymi gośćmi, więc chcę się rozwijać, tak jak mówiłem. Chcę coraz lepszych, coraz bardziej trenować. Bardzo mi się to podoba. Najfajniejsza rzecz, jaką spotkałem w życiu. Robię to, co lubię, a pracując tak, jak się lubi, się nie pracuje. Zgadzam się w 100%, bo też bardzo lubię swoją pracę. Proszę Państwa, gratulujemy i witamy w KSW. Oby częściej, a teraz celebruj. Dziękuję, do zobaczenia na następnych edycjach.
Proszę Państwa, z tej strony nadal Paulina Klimek, trwa gala XTB-KSW 111, a ze mną lokal z ulubieniec publiczności i dało się to dzisiaj odczuć. Tobiasz Lek, który na pełnym dystansie wygrywa z Alfą Roche Labem. Łatwa to przeprawa nie było. Miałam wrażenie, że pierwsza runda to jeszcze czytałeś, musiałeś wyczuć swoje tempo, ale potem mimo emocji i takiego rwanego rytmu było to Twoje piękne wystąpienie. Gratuluję. Dziękuję bardzo. No, tak jak mówisz, no, pierwsza runda nie poszła całkiem po myśli. Wiem, że mnie trafił bardzo mocno, rozciął mi łuk brewiowy i całą walkę mi się lała krew do tego oka, nie widziałem, musiałem sobie wycierać, chyba było widać. Ale no, czekałem tak bardziej na kontry, bo szczerze trochę się bałem wchodzić, bo właśnie przez ten kontr chyba jak mnie wyłapał, miałem może tak podświadomie trochę obawy z tego, żeby nie wejść i nie złapać jeszcze jakiegoś mocnego uderzenia, więc tak ostrożnie rozgrywałem tą walkę, ale udało się na szczęście. No ale później już było tylko lepiej. 2 knockdowny, bardzo ładne okopywanie, bardzo ładne bicie takie z kontry tym swoim obszernym sierpem. On się naprawdę odkładał i było widać, że chyba fizycznością też byłeś troszeczkę lepiej przygotowany, jeżeli chodzi o Alfę, jak można by was porównać. Miałeś też takie bardziej energiczne przyruchy, także to wszystko na pewno złożyło się na szale twojego zwycięstwa. A jak tobie się walczyło w twoim Cieszynie? W Cieszynie nie jesteśmy. Trzyńcu, Cieszynie, przepraszam, dokładnie. Nic nie stało. Na lokalnej ziemi. Bardzo fajnie, miałem tu właśnie debiut z KSW w tej klatce. Jak czekałem na przeciwnika, to sobie miałem taki flashback, przypominałem sobie właśnie to sprzed 2 lat, bo jest ta sama hala. Publika była znowu niesamowita, może jeszcze mocniej ich było słychać niż ostatnio, więc za to im też bardzo dziękuję, kocham was. No dobrze, to jaki pomysł na Ciebie i KSW, jeśli chodzi o kolejny rok, bo w tym już chyba nie zmieścimy Twojego występu. Nie, chyba w tym roku na pewno nie, sam bym nie chciał. Czułem, że właśnie przez to, że byłem po dłuższej przerwie, rok nie walczyłem i zawsze po walce jadę gdzieś na wakacje, a z racji tego, że nie było walki, nie było wakacji, nie odpoczywałem, cały czas zapierdalałem, to już pod koniec przygotowań naprawdę czułem, że potrzebuję to, więc w tym roku nie wiem, w następnym roku na początku miejmy nadzieję coś się znajdzie. W takim razie życzymy zasłużonego, bardzo porządnego odpoczynku, przedłuż sobie miesiąc miodowy, pozdrawiamy świeżo upieczoną małżonkę. O, no właśnie. I wszystkiego dobrego, nie będę już dłużej męczyć, celebruj. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich, dziękuję bardzo za wywiad. Proszę Państwa, ze mną Bartosz Kurek podczas gali XTB-KSW 111, ale nie ten Bartosz Kurek, o którym my wszyscy myślimy, bo mamy swojego, bardzo niebezpiecznego, groźnego, który nokautuje dzisiaj w drugiej rundzie. Serdeczne gratulacje, plan wypełniony w 100%, wiernie słuchamy narożnika i to się bardzo, bardzo opłaca. Tak, witam wszystkich, bardzo się cieszę, trzecia walka w KSW w ciągu roku, trzecia moja wygrana, druga w mojej kategorii wagowej, druga przed czasem. Efektowny knockout, także liczę, że w następnej walce dostanę jakieś naprawdę duże wyzwanie kogoś z rankingu wagi średniej. Czy miałeś dzisiaj jakiś moment, w którym pomyślałeś o Adrianie, że może być nie za łatwo, że może przysporzyć Ci problemów, czy czymkolwiek Cię zaskoczył? Czy Adrian mnie czymś zaskoczył? Nie, ale od pierwszej sekundy wiedziałem, że będzie bardzo ciężka walka. Adrian jest dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem i jest strasznie twardy i charakterny, a to w sporcie mental jest dużo ważniejsze niż to, jaką dysponujemy techniką. Także od początku wiedziałem, że walka będzie ciężka, była ciężka, ale tak jak powiedziałeś wcześniej, plan wykonany w 100%. Wymień proszę jedną rzecz, z której jesteś dzisiaj najbardziej zadowolony i jedną, którą poprawisz przy kolejnym występie, którą zamierzasz poprawić. Jeżeli taka jest, a może jesteś w 100% zadowolony? Z czego jestem zadowolony? Z całej walki. Wygrana, nieważne jaka, mam złoty puchar, zielone na topologii i z tego jestem bardzo dumny, tak jest. A co do poprawy? Co do poprawy? Kurde, dużo rzeczy jest do poprawy, ale to musimy sobie na spokojnie ze sztabem przeanalizować całą walkę, ale na pewno jest dużo do poprawy, ale ja z każdej walki jestem coraz lepszym zawodnikiem z walki na walkę. Gratulujemy Tobie fantastycznego skończenia. Mimo że to było skończenie przed czasem, to i tak było się z czego gdzieś tam nauczyć, to zawsze jest dodatkowe doświadczenie w tej pierwszej rundzie na przykład. Gratulujemy sztabowi, bardzo dobrze skrojony pod zawodnika, który go w sumie tak słucha. No i co, życzyć więcej takich udanych występów. Dobrze, że nic Ci gdzieś tam nie
nie dolega. Czekamy na więcej. Dziękuję, celebruj. Dziękuję bardzo i jeszcze podziękowania dla całego mojego teamu. Łukasz Chryst, Krystian Szczęsny, Wawrzyniec Bartnik, trener Paweł i Artur Rutkowski, to jest nasze, panowie, wszystko nasze. Dziękuję serdecznie, dołączamy się do pozdrowień i do podziękowań. Przed chwilą Szymon powiedział mi poza kamerą, że mógł zostać w domu i w gry grać, wybrać, ale wybrał tę trudniejszą grę, proszę Państwa, bo MMA to nie jest zabawa, szczególnie profesjonalne. Ze mną jest Szymon Karolczyk i wygrywa dzisiaj na pełnym dystansie ze Stevenem Krt. Nie była to łatwa dla Ciebie przeprawa, ale najważniejsze, że zielone na Tapology mamy to. Tak, mamy. No, kolejny raz ogólnie taka ciężka walka, bo ostatnio Bartłomiej Kopera też na punkty, a teraz Steven Krty, ale wiedziałem, że będzie solidny. No, robiłem z nim miesiąc temu, on przyjechał na obóz przygotowawczy do Ankosu, przygotowywał się na walkę 15 listopada na KSW, no ale tutaj wypadł mi Mahmudow, też mocny rywal, no i Steven Krty wszedł uratować mi tą walkę. Akurat znamy się, polubiliśmy się, robiliśmy razem treningi, wiedziałem, że to jest solidny Stójkowicz, no i że zapaśniczo też sobie poradzi, parterowo też, no i ma dobre te łokcie i cały czas kontrola, bicie. Fajnie się naprawdę zaprezentował, ciężko to było. 2 rundy czułem przewagę, trzecią no to była ciężka już naprawdę, tam już charakterem walczyłem, bo nie miałem już naprawdę tlenu, się już trochę zmęczyłem, ale dobrze się czułem, tylko ta trzecia runda ciężka była. No i ogólnie fajnie, że ta zielony kwadracik jest już kolejny. Już za Tobą, już koniec trzeciej rundy, kolejnych nie będzie na razie, ale jak więcej tych zielonych będzie, to kto wie, może za jakiś czas będą wyzwania 5-rundowe, ale to spokojnie, jeszcze troszeczkę nie wybiegajmy aż tak w przyszłość. I z jakiego aspektu dzisiaj jesteś najbardziej zadowolony, a jaki trzeba podkręcić? Chyba chociaż nie, kondycyjnie byłem super przygotowany, ale tutaj troszkę czułem w tej trzeciej rundzie, że zabrakło, ale pewnie przez to, że walczyłem teraz w innej kategorii wagowej i to jednak jest inna różnica troszkę. Ja już 6,6 robiłem, 70, teraz 7,7, a tu było 80 catchweight, więc to już prawie 8,4, więc ja w sumie 4 kategorie już tak naprawdę mogę robić. Ciekawe, na której skończę, oby nie wyżej. 8,4 to maksymalnie. No zadowolony jestem z tego, że w stójce coś tam się pobiłem, bo ostatnio nie było tego w ogóle widać, a tu rzuciłem jakiegoś backfista, tu coś tam porobiłem, jakąś gwiazdę w parterze, więc myślę, że trochę tam fajnie się pokazałem widowiskowo nawet, no ale gdybym miał więcej tego tlenu zachowanego, myślę, że to by było jeszcze lepsze. No dobra, to łap teraz ten tlen, nie będę Ci go więcej zabierać. Szanowni Państwo, zwycięski dzisiejszego wieczoru w Trzyńcu, Szymon Karolczyk. Proszę Państwa, jeżeli ktoś nadal twierdzi, że płeć piękna to płeć słaba, to jest w bardzo, bardzo dużym błędzie. Z mojej strony oczywiście wielkie szapoba dla Laury Grzyb, która dzisiaj daje nam tylko kilkadziesiąt sekund na napawanie się jej kunsztem pięściarskim. Najpierw tylko chciałam zapytać, kto Cię tak ładnie uczesał? Oczywiście Ty, Paulinko. Kurczę, ale trzyma się. Tak, pięknie. Czyli było wygodnie, wraca KO Sport, prybata zakończona i teraz tak, no ciężko skomentować tak naprawdę to, co się stało, bo po prostu pokazałaś wszystkim, jak to się robi, to mały show-off. Tak, wiesz co, ja naprawdę miliony razy uderzyłam ten cios na tarczach z trenerem Witkiem, z trenerem Radzikiem. Trenowałam na sparingach, ja na sparingach po prostu każdego, kto ze mną wejdzie, sadzam tym ciosem i to jest mój cios firmowy i zacznijcie się po prostu bać moich mięśni. Nie no, ja myślę, że ten strach jest już wszechobecny, bo tak jak w Twoim debiucie, ten masterclass pięściarski, ten kunszt, ten sznyt właśnie, który zaprezentowałaś, jest on nadal w naszej pamięci, no to teraz jeszcze, że tak powiem, zaprezentowałaś, że za tym idzie prawdziwa siła. Tak. Ale wiesz, no ja robiłam to całe życie, ja nie przestanę tego robić, to zawsze będzie moja mocna strona, chociaż jest mi troszkę przykro, że to tak krótko trwało, bo wiesz, te przygotowania były takie długie, takie ciężkie, tyle tych gór. Chciałam pokazać, że mam tego tlenu na te 3 rundy, na taką mocną walkę. Może chciałam troszkę tych zapasów pokazać, bo naprawdę też potrenowałam, ale wiesz, lepiej wygrać w pierwszej minucie pierwszej rundy niż czekać na werdykt i nie wiedzieć, kto wygrał do samego końca. No fajnie, cieszę się. Będę mogła szybko wrócić, bo nic mi nie jest. To teraz odniosę się do drugiej części Twojego wywiadu w klatce, którą miałam okazję asystować. Rozmawiałaś dzisiaj już z mamą? Czy mama oglądała walkę? Tak, dzisiaj mama oglądała, bo poprosiłam, żeby oglądała, bo zazwyczaj tego nie robi i za bardzo się stresuje. Teraz jeszcze po walce no nie miałam kiedy, przed walką się żegnałyśmy, mama trzymała kciuki, modliła się za mnie i za chwilkę do nich zadzwonię. No to my też trzymamy bardzo za mamę kciuki, jest na pewno tak waleczna, a może nawet bardziej niż Ty, bo ma ciężkiego przeciwnika, trzeba przyznać, ale jesteśmy w bardzo, bardzo dobrej myśli i wszyscy łączymy siły. Tak
tak mocno, jak ty dzisiaj pokazałaś, jak mocno robić to trzeba. Proszę Państwa, nic dodać, nic ująć, bo to się robi dłuższy wywiad niż sama dyspozycja dzisiaj Laury w klatce, więc celebruj, a potem szybko do mamy mocno ją uściskać. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Proszę Państwa, nadal jesteśmy w Trzyńcu, nadal trwa gala XTB-KSW 111, z tej strony nadal do znudzenia Paulina Klimek, a ze mną nie do znudzenia Mateusz Pawlik, ponieważ tak jak przebojem wdarł się do organizacji KSW, tak kontynuuje swoją zwycięską passę. Dzisiaj na pełnym dystansie rozprawia Matusza Juraczka, bardzo niewygodnego w tej stójce, ciężko było go dopaść tymi twoimi obszernymi i ciężkimi ciosami, ale co wygrana, to twoje i z tego ci serdecznie gratuluję. No ja też się cieszę, gdzieś tam te moje silniejsze ciosy miały większe znaczenie, poczułem, nie? Może ja to czasem traktuję aż za bardzo tak poważnie, bo szanuję każdego przeciwnika, gdzieś tam te piątki, zbijanie, nawet mój narożnik powiedział, nie rób tego, nie rób, to jest walka. Fajnie, biliśmy się z respektem do siebie, zawsze gdzieś tam jakaś piąteczka i to, no i co, i wygrał lepszy, nie? Ja byłem celniejszy, chociaż ta moja prawa noga gdzieś tam nie wchodziła, ale znalazłem inny sposób podpowiedzi trenera Grzegorza Kubowskiego. No i co, lecimy dalej, bo ja jestem bardzo zżyty z moim klubem Mighty Bulls Gdynia, zaraz Bartek walczy o pas, go wygrywa, no i wracamy zwycięsko do Gdyni i z tego się bardzo cieszę, że trenuję w tym klubie pod wodzą takiego trenera jak jest Grzegorz Jakubowski i co, i fajnie, cieszę się bardzo, ale już teraz myślę, że tylko znowu nie będę świętował tak jak po Wiktorze, no dalej chcę pracować, poprawiać swoje dziś tam błędy, ale fajnie, dziś się udało uciec na tej Kimury, bić i był zagrożeniem, bo miał 2 razy więcej, nawet jeszcze więcej niż 2 razy więcej tych walk, bo miał 12 chyba do 5, to ma... Tak, to dziś miał 19 walk, ja miałem 9 walk więcej zawodowych. No i cieszę się, nie, bo zawodnik doświadczony walczył dla dużych federacji i co, i go pokonałem i z tego względu jestem bardzo szczęśliwy. No i słuchaj, tak naprawdę nie mam cię więcej o co pytać, bo wszystko tak ładnie podsumowałeś w jednej wypowiedzi. Ja tylko zapytam jeszcze o te uśmiechy i piątki, bo było widać bardzo dużo życzliwości w tej klatce, bo Mateusz też się uśmiechał, gdzieś tam potrafiliście sobie żółwiki zbić i widać było, że ciebie troszeczkę to rozluźnia, bo miałeś kilka momentów, gdzie mogłeś poczuć krew i nawet skończyć przed czasem walkę, ale właśnie ta twoja serdeczność cię tutaj blokowała. Ciężko tak chyba mieć złą krew, co, do przeciwnika? Byłem opanowany, wiedziałem ile ma tych walk, nie, że tak nie będzie, że tak szybko skończę i on mi tam padnie po jednych i czułem, że wchodzi i to, ale wiedziałem, że zaraz wstanie i fajnie się cieszę, ale to był doświadczony zawodnik i cenny skarb dla mnie, nie? Jasne, bardzo ci gratulujemy, teraz możesz z całym swoim sztabem, ze swoją żoną, małżonką, którą serdecznie pozdrawiamy, celebrować. No chodź. Chodź do nas, chodź. W ostatnim wywiadzie byłaś królową naszej tematyki. To jest osoba, która pomagała mi zbić wagę, to taki też bardzo ciężki element był, teraz ta waga nie chciała schodzić, ale zrobiłem, ale nie no. Tylko no, bo to kurde stanęła, my żeśmy walczyli. To jedno pytanie do ciebie, jak ciężko z takim bijokiem pod jednym dachem żyć? Wcale chyba nie tak ciężko, co? Więcej go nie ma jak jest. Całą noc mi obkładała tą twarz lodem, żeby zbić tą wagę, bo stanęła na 80 i no nie zawsze wszystkie takie zbijanie jest, ale wierzyła bardzo we mnie, bo nawet ja mówię, kurde, po 100 gram schodziło, no ale zrobiliśmy to 77 kilo i to była walka, a dzisiaj to była przyjemność. Nie? Moi drodzy, życzę wam wszystkiego dobrego. Tak naprawdę no, w takiej jedności siła i oby tak dalej. Dziękuję. Syn też tu jest i wracamy do niego, bo jest urodzinę. Tu mamy w Cieszynie niedaleko Trzyńca i do niego wracamy do naszego pieska, bo jechali z nami tutaj tyle kilometrów i to jest moja siła. Dziękuję serdecznie. Pięknie dziękuję, Mateusz, dziękuję, kochana. Proszę Państwa, czy my doświadczyliśmy przed chwilą czegoś nierealnego? Ta pierwsza runda, która zamknęła się tak naprawdę, zamknęła nam całą tę walkę, ponieważ skończyła się nokautem z rąk Leo Brichty. To było coś niesamowitego, to była kwintesencja MMA. Mamy tutaj tak, dużo serdeczności, mamy tutaj dużo dobrych emocji, dużo radości ze strony oczywiście Leo. It was wild, amazing, spectacular. I can't find words. I'm speechless. Thank you. That's what I really wanted. Nothing more. I wanted
I won it a little bit crazy. You can maybe see it in the beginning of the first round, when I was, when maybe it's like, I don't know. In Czech Republic, this means like you want some pennies. So Okay. I don't have drobný. Yeah, in So Polish it's drobne too. no, drobný, Yeah. takhle dáš na drobný, no. Okay. Takže it was crazy. But I really didn't expecting this. But when I started, I landed a few clean punches, and you know, I was a little bit too cocky. But it ended in a good way. it for ended you. in a good way, right? Yeah, let me translate for Polish now. Leo tylko przekazuje nam tutaj, że cieszy się, jest bardzo zadowolony ze zwycięstwa i że pokazał na początku walki taki gest, który jakby oznacza, że daj mi tutaj sypnij jakimś drobniaczkiem. Chciał być w tym szalony, chciał pokazać siebie całego, no i jest bardzo zadowolony z obiegu spraw. So, because Galinho, he did catch you a few times. He had you. What was in your mind back then? Let's get it. Yeah, that's fine. Yeah, that's what I want. So I was like, good, fucking brawl. That's what I really want. So, yeah, good. Moi drodzy, zapytałam Leo, co miał wtedy w głowie, kiedy kilka razy Galinho złapał go, miał te knockdowny, miał te zachwiania, a Leo mówi, że tak, on tego chce, on chce brawlu, czyli on chce zamieszki, on chce bijatyki i właśnie to dostał. What is for you now? What is next in your pocket? What kind of like crazy stuff do you have for us more and more? Right now I don't really know. I will take a little bit rest because my coach, he really wanted me to, take a rest. So we will see then. Right now, I don't know. I know, Zinger, right? Or Grander? KFC? No, check. Double zinger. Okay, double zinger. Okay, could be good. Okay, so I wish you a good double zinger now, and of course celebrate your very precious, very brutal, aggressive, but that's what MMA is about, win. Congratulations. Thank you, Paulina, and I wish you good luck in your tournament. Thank you, 2 weeks time. Thank you, I wish, take it in the account. Thank you. Wish you good weight cut. Thank you so much, it's gonna be a piece of cake. Thank you. Nadal jesteśmy w Trzyńcu jako KSW po raz drugi i jest gala KSW 111. Ze mną jest Rafał Haratyk and Steel, który na pełnym dystansie dzisiaj pokonuje Bartka Leśko. Nie była to łatwa przeprawa, ale była to naprawdę walka godna poziomu mistrzowskiego. Dziękujemy Wam za ten niesamowity spektakl profesjonalnego MMA. Jesteśmy dumni, że mamy w Polsce taki poziom i Wy go właśnie kształtujecie. Fajnie, bardzo dziękuję. Chętnie zobaczę tą walkę rzeczywiście w roli widza, bo tak ją pięknie opisałaś, a mi się nie wydawało, że aż była taka piękna. Styl Bartka bardzo mi nie leżał, nie mogły te power punchy gdzieś tam dochodzić, no ale jednak w oczach sędziów te power punchy chyba zaważyły, bo Bartek dużo takich ciosów robił, może niecelnych, nieznaczących, dużo wychwytywałem, dużo blokowałem, dużo schodziłem na boki. Możliwe, że oni sobie to liczyli wszystko jako celne. I może dlatego tak myśleli, że wygrali. No, także, ale rzeczywiście Bartek widać, że się elegancko wkupił do tej półciężkiej. Wychodzą mu te walki, daje walkę 5-rundową mistrzowską. Gdzieś tam w ostatniej rundzie myślałem, że już jest na tyle zmęczony, że go podam tym scarfholdem, a on po walce mi mówi, no trochę dusiło, ale jeszcze wytrzymałby. No właśnie chciałam się odnieść do tego, żebyś nie ujmował sobie i swoją umiejętnością, bo oczywiście Twoje power punche, jesteś z nich znany, jesteś znany z tych pięści, które naprawdę sieją po ostrach, ale dzisiaj pokazałeś pełen przekrój tego, dlaczego to właśnie Ty dzierżysz ten pas, dlatego że wszystkie te aspekty i ta tak zwana zamułka pod siatką, ona była bardzo inteligentnie w Twoim wykonaniu prowadzona. Dawałeś najpierw Bartkowi, może troszeczkę oddawałeś mu szale w pierwszych rundach, po to, żeby inteligentnie w czwartej, w piątej obracać go jak w tańcu z gwiazdami. To było bardzo mądre, bo Ty po prostu nauczyłeś się jego pracy pod siatką w czasie rzeczywistym walki. To jest coś naprawdę mistrzowskiego. Dalej, to bardzo mądre obalenie, a wiadomo, stary, dobry każdy koneser profesjonalnego MMA wie, że zaznaczenie obaleniem piątej rundy to jest taki creme de la creme, żeby przeważyć swoją szalę. Ten scarf hold, no świetna technika, siłowałeś się tam mocno, ale co nie dało rady, to dobiłeś młotkami.
to było bardzo przekrojowe, więc nie tylko te power punche, jesteś wszechstronnym mistrzem. No dziękuję, bo to właśnie gdzieś tam wszyscy zarzucali, że tylko ta stój, ale jednak też obalić potrafię i jakoś tam No zagrozić. zobacz, ile wyliczyłam, to trzeba wszystko widzieć, też coś się znam. No tak, jesteś w temacie, to widzisz. Tak rzeczywiście Bartek mocno zaczął, tak intensywnie. Wiedziałem, że no wystrzela się też i czekałem, trochę przepuściłem tych kopnięć, coś tam zblokowałem. No i później zaczęło tego prądu mu trochę ubywać i mogłem właśnie ja zacząć przejmować inicjatywę. No tam jeszcze w tym scarfholdzie próbowałem wyłapać rękę do kimurki, ale niestety Bartek mi nie oddał, nie? Więc dlatego te młoteczki. No ale co powiem szczerze, to zaskoczył mnie Bartek, bo dość silny był. Wydawało mi się, że będzie słabszy, pamiętam go z tych walk w 8-4, jeszcze nawet z poprzednich organizacji, gdzie tam mieliśmy okazję razem toczyć boje. No to wydawało mi się, że będzie słabszy, a tu jednak dość silny był. Dobra, to jeszcze komentarz a propos tego otoczenia, które niosło Cię, mam wrażenie, jak na skrzydłach. Słyszeliśmy lokalne wciulej mu. Musiałam nawet tłumaczyć obok technikowi. Paulina, co oni krzyczą? Ale ja wiem, ja tutaj jest stary językoznawca z wykształcenia. Ale jeszcze chciałam zaprosić Twoją rodzinę, która stanowi nieodłączny element Twojego sukcesu. Chodź, Hubert. I zapraszam Ciebie też, kochana. Chodźcie do nas. Za moje wsparcie. Tak. Dzisiaj Hubert miał wyjątkową rolę, stresował się bardziej niż ja wychodząc do walki i ciągle pytał, kiedy wychodzimy, kiedy mam ten pas dać, komu tylko mam dać i tak się stresował, a fajnie było, co? Tak, fajnie było. Fajnie jest mieć takiego tatę, co? Tak. Bardzo Cię chyba inspiruje, prawda? Tak. No, ale żoną to chyba ciężko jest być takiego bijoka. No, dosyć ciężko. Hubert dzisiaj dużo lepiej to zniósł niż ja. Hubert oglądał całą walkę, ja tak przez palce. Zasłużyłaś na aperol, koń. Zdecydowanie, a nawet dwa i naprawdę możecie sobie dogadzać. Cała rodzina Haratyk, moi drodzy, i dzisiaj... Jeszcze jedna taka mała dziewczyna, no już nie taka mała, no ale niestety ona zbyt emocjonalnie do tego podchodzi i mogłaby nie wytrzymać. Doskonale ją rozumiem, ale ja staram się jakoś to w sobie tłumić, chociaż nie zawsze bywa lekko. Moi drodzy, nie jesteście dzisiaj jedyną rodziną, która dzisiaj jest takim świetnym flagowym przykładem, że to w rodzinie siła, to w grupie, mimo że to jest sport indywidualny. Przed Państwem rodzina Haratyk, która świętuje And Still. Dziękuję Wam serdecznie, celebrujcie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję, Hubercik. No i święty Hubert, patron sportowców, prawda? I myśliwych. Wszystko wiem. Dobra, piąteczka. Dziękuję. Proszę Państwa, druga obrona pasa dzisiaj skuteczna, więc drugie And Still. Właśnie kończymy galę XTB. KSW 111 w Trzeńcu po raz ostatni dla Was. Dzisiaj Paulina Klimek, a ze mną jest Phil De Vries, który dzisiaj najadł się trochę strachu na początku, ale udowodnił potem, że to, co królewskie, królowi się należy. And still the 13th title defense, 14th win in total when it comes to KSW. The king of statistics, the king of heavyweight, and still, but the issues had come tonight. Yeah, he tagged me, you know, and I've always wondered how tough I was, you know, if I could wear it. If I ever got tagged, would I give in, would I quit? And I got fucking tagged. I got tagged there, I got hurt, and I didn't quit, and I fought, and I stayed brave, and I'm proud of myself. And Stefan, I thought that wasn't going to be that hard of a fight. Stefan's the man, you know, good on him. Well done, he deserves to be here. Try to describe to me what's on your mind in those moments, like the highlights of your hardships during the first one, second one, those trips and stuff. That was pretty impressive, I have to admit. Yeah, I grappled him there. He caught me with a few good calf kicks, and he dropped us. I've been dropped for a long, long time, and it was a tough fight. But I mean, I don't like fucking having hard fights. I like stomping people. But I learned something about myself there, and I'm proud of myself for what I went through there. Yeah, of course, you have plenty of reasons to be proud of, to be honest. When did you actually start to feel your pace, feel your rhythm? Because we subtly started to see that second by second, yeah, you're home. I looked at him in the second round. He was more tired than me. I could see he was exhausted. He dropped me, but I took a lot out of him in that grappling. And he hit harder than I thought as well. You know, those short punches. But the second and third round, I saw how tired he was. But he could have given up so many times. I honestly have seriously hurt my elbow on that man's head. So I don't know what his head must be feeling like. But my elbow was very upset. Don't worry, it will recover like super soon. Is it better?
All right. Tell me, how far was it to actually apply this Americana properly, or was it just an attempt? I was Just a threat. I had a grip. I thought I'd get it, you know, but I didn't. But he was very tired, and he kept fighting to the end, man. I was thinking, just give up. Just let me win. Right. So, the last message to all your fans, to your team, to all the people who support you, to your family. Thank you so much for believing in me, supporting me, helping me, and I'll be better next time. You know, I don't think I fought like a top 10 heavyweight there. I showed the heart of one, but I didn't show the skill of one there. But next time, I'm gonna mess people up. Actually, I think you're really, really mistaken, because you actually proved us that you're really in the top 10, because the fashion with which you overcome the struggle, that's what makes you a real deal. So actually, not when everything is easy peasy, you know, but the hardships and the way of overcoming. Am I right? I like it when it's easy peasy. We all like that, but we are all humans, we all that, but the king is here. And still, Phil De Vries. Thank you so much from Trinidad.